Siemka, ja jestem Adacho i obejrzałem drugi sezon Solo Leveling, czyli serii, która tak naprawdę z tego co kojarzę jest koreańska, bo zwróciliście mi uwagę na to, że powiedziałem manga zamiast manhwa. Znam różnicę, tylko że nigdy w zasadzie w historii mojego życia nie omawiałem żadnej manhwy, więc naturalnie mi spłynęło po języku słowo manga. Tak samo bardziej naturalnie po języku spływa mi słowo Sung niż Jinwoo, mimo tego, że powiedzieliście, że Sung to jest nazwisko, więc to tak jakbym do Goku mówił Son. Ale Bulma i Piccolo mówią do Goku Son, więc umówmy się, że będziecie musieli to troszeczkę przeboleć, bo jestem już trochę przyzwyczajony, żeby mówić do niego po nazwisku. Dlaczego w ogóle zacząłem oglądać to anime, to już tłumaczyłem w ostatnim filmie. Jeśli go nie oglądaliście, to myślę, że warto byłoby go nadrobić, bo dzisiaj będziemy kontynuować te moje luźne przemyślenia tyczące się na szczęście tego krótkiego anime. Dlaczego mówię na szczęście? Absolutnie nie ze względu na to, że mi się nie podobało i że się męczyłem. Nie. Po prostu podoba mi się format omawiania krótkich tytułów, takich kilkunastu odcinkowych. Widziałem już kilka kolejnych propozycji tyczących się anime, które mógłbym obejrzeć w ramach tego lepszego gospodarowania pieniędzmi, które comiesięcznie wydaję na Crunchyrolla. Jak już kupuję te subskrypcje, to wypadałoby coś oglądać. Zapisałem sobie tytuł, który mam wrażenie, że źle przeczytam. Kaiju numer 8. Kaiju 8. Nie wiem, co to jest za anime, ale zobaczyłem, że ma dobre opinie, że jest to tytuł, który gdzieś tam się faktycznie przewija w internecie. No i ma 12 odcinków. Więc być może to anime sobie obejrzę następnym razem, ale to nie zmienia faktu, że zachęcam was do tego, żebyście pisali swoje propozycje. Jakichś krótkich, dobrych, kilkunastoodcinkowych anime, o których chcielibyście posłuchać. Ale zanim to, pochylmy się nad drugim sezonem Solo Leveling, bo po to tutaj przyszliście. Na początek, jako fan Dragon Balla, muszę wspomnieć o jednym podobieństwie, obok którego nie mógłbym przejść obojętnie. Sung i Goku mają ze sobą więcej wspólnego niż wam się wydaje. Obaj są na co dzień farmerami. Tyle, że Goku jest farmerem pietruszek, a Sung jest farmerem aury. Druga sprawa tycząca się openingu, bo to też chciałbym już odhaczyć, zanim zajmiemy się mięsem. Chociaż odhaczyć to brzmi dość pejoratywnie. To jest jedna z najlepszych piosenek, jakie do tej pory słyszałem w openingach w anime. Mówię o drugim sezonie. Akurat openingów widziałem i słyszałem sporo, nawet do tytułów, których nie oglądałem. Na przykład jednym z moich ulubionych jest opening do Soul Eatera, więc tutaj mogę się wypowiedzieć nieco bardziej, bo ogólnie moja wiedza o anime jest dość wąska. Piosenka od razu wpadła mi w ucho. Praktycznie ani razu nie przewidałem openingu, nawet jak oglądałem 6-7 odcinków naraz, jednego wieczoru. No ale okej, to jest tylko drobna uwaga. Przechodzimy do fabuły i będąc świeżo po obejrzeniu pierwszego sezonu, w którym zdumiała mnie prędkość transformacji protagonisty, teraz w drugim bawiły mnie takie kadry jak chociażby ten, w którym Sung wygląda dosłownie jak Slenderman. Nie pamiętam, żeby punkty umiejętności mógł rozdawać też w wysokość ciała, no ale okej. To anime ogólnie to jest takie guilty pleasure. Czerpiesz z niego przyjemność, bo trzeba przyznać, że wykorzystuje satysfakcjonujący dla widza motyw ciągłego rozwoju postaci, chociaż momentami jest tak sztampowe i głupiutkie, że raczej nikt nie powie, że to jest jego ulubiony pod kątem fabuły tytuł, bo fabuła tutaj jest prosta jak budowa trzepaka. Chociaż mogę się wypowiadać jedynie o anime, bo wiem, że manhwa, nie manga, wykracza poza te wydarzenia i opowiada je nieco inaczej. Ale to nie jest zarzut. Zresztą drugi sezon to już jest ten moment, w którym zdążyłem się zapoznać i oswoić z charakterem tej serii, więc wiedziałem, czego od niej oczekiwać. Nie nastawiałem się na wielowątkową fabułę, też ze względu na małą ilość odcinków, tylko raczej na dobrą zabawę, efektowne walki, ładną animację i wspomniane na początku farmienie aury, a tego było dość sporo. No bo na przykład wątek takiego Dong Su Hwanga, tak? Chyba dobrze to przeczytałem. Czyli kafara, który przyleciał zza oceanu, żeby wpierdolić Sungowi. Odgrażał się tak, że ja przed telewizorem aż się go bałem. A potem dosłownie zadzwonił do Sunga domofonem. Jego mama... A nie, czekaj, mama jest w śpiączce. Siostra odebrała, powiedziała, że Sunga nie ma w domu. Hwang przeprosił, wsiadł w samolot powrotny i wrócił do domu. I tyle go było. Nie no, żartuję. Po drodze jeszcze dostał wpierdol. Po prostu chodzi mi o to, że gość wniósł do historii stosunkowo niewiele. Nie wiem, jakoś słabo go zapamiętałem. Akcja z Czerwoną Bramą rzuciła trochę więcej światła na to, co się dzieje z Sungiem, bo fakt, że potrafił on gadać językiem bestii, to nie mógł być zwykły plot armor. No i jeszcze kwestia głosu, które bestie słyszą w głowie, którego w przypadku Sunga nie było. Potem jeszcze pojawił się wątek jego chyba ojca, ale nie wyprzedzajmy zdarzeń. Zaciekawiło mnie to i nie zostało to rozwiązane w drugim sezonie, więc chyba będę musiał sobie nadrobić tę manhwę, chyba że zapowiedzieli kolejny sezon anime, także możecie dać znać w komentarzach, czy coś wiadomo na ten temat. Całkiem fajnie oglądało się tę walkę Armii Cieni, ale mam wrażenie, że ten dodatek do historii pojawił się nieco kosztem tych elementów RPGowych. Wiadomo, cały czas przewijały się drobne scenki w stylu zmiany tytułu, który daje buffy, albo pobierania punktów many,
ale na samym początku anime było tego bardzo dużo i właśnie takie trywialne rzeczy jak rozdawanie punktów umiejętności były dla mnie najciekawsze. Chociaż na obronę serii muszę powiedzieć, że ile można pokazywać w kółko to samo. Akcja wymaga jakiejś świeżości i mimo tego, że levelowanie może być żmudne, to w grze, jak się samemu gra, odczuwa się to inaczej niż oglądając anime, więc tutaj potrzeba większej ilości zmian, żeby utrzymać uwagę widza. Tak przynajmniej na to patrzę. Mimo wszystko pierwsze walki w tej czerwonej bramie były o tyle fajne, że zobaczyliśmy cienie, które pełnią różne role. Ich współpracę, dzięki temu nowe możliwości Sunga, jakieś bardziej taktyczne podejście do walki i nawet znalazło się miejsce na odrobinę humoru, czego akurat w tym anime nie było dużo. I przez ten cały czas zastanawiałem się, czy będzie tu wpleciony jakiś wątek miłosny, bo ewidentnie do Sunga kleiło się kilkoro dziewcząt przez całą długość trwania anime, nawet niekoniecznie ludzkich postaci, a on dosłownie był jak posąg z Wysp Wielkanocnych. Może to jest kwestia tej obojętności, która obudziła się w nim, kiedy stał się graczem? Wątek tego Genosa, nie pamiętam jak on się tak naprawdę nazywał, chodzi o to, że się ślinił do Sunga jak Genos do Saitamy. Średnio mnie wciągnął, nie, że się nudziłem, ale miałem trochę w nosie, czy to mu się uda, żeby zostać tym mistrzem grilla, grillmasterem, czy tam guildmasterem, czy kimkolwiek on chciał zostać. To był tak mało znaczący wątek, że trochę czułem, że autor wrzucił coś takiego, żeby potem nie mówili, że w serii jest tylko nawalanka. Chyba że to jest po prostu kwestia tego, że w manhwie to zostało bardziej rozwinięte. Naprawdę nie jestem w stanie się przyzwyczaić do mówienia słowa manhwa. Sung jeszcze powiedział, że od dzisiaj będę twoim bratem. No fajnie, dobra. A fabuła odhaczona, pora na CS-a, to znaczy na kolejny dungeon. Oczywiście bez Genosa, no bo po co on tam? Potem akcja w dungeonie z poziomami, którego ostatnio ostrzegł Cerber, tam gdzie miał być zdobyty eliksir życia. Tam to już w ogóle poleciał taki timeskip, że śledzenie na bieżąco poziomu mocy Sunga stało się niemożliwe. Tak jak na początku widzieliśmy każdy rozdany punkt umiejętności, każdego skilla, którego nabywał, tak tutaj ominęliśmy 10 000 pokonanych demonów, a potem bossa poziomu kliknął w 2 minutki i nawet się nie ubrudził. Chociaż tutaj przynajmniej zobaczyliśmy walkę, bo Metus, czyli boss poziomu 75, to tak zjobował, że nawet Vegeta z Sagi Szampy się chowa. Sung co najmniej nabił punktów w stylu, to aż było zabawne. Ale nie przeszkadzało mi to zbytnio, bo w perspektywie przyszłości widniała walka na 100. poziomie, znacznie ważniejsza. Więc byłem w stanie przełknąć to, że jakiś tam pomniejszy boss 75 poziomu nie będzie stanowił większego problemu. Zwłaszcza, że gdy nie było takich wielkich walk, to często wracały w tym momencie te motywy RPGowe, czyli nowy ekwipunek, czy nawet bonusy zestawowe przy przedmiotach z jednego zestawu. Ale i tak wszystko sprowadzało się do głównej przyczyny wizyty w tej lokacji. Eliksir życia dla matki. Potem kwestia przyznania rangi S. I tutaj mam dwie uwagi. Pierwsza to satysfakcjonujące dla mnie osobiście zakończenie tego udawania leszcza, bo jak wiele razy mówiłem, irytuje mnie oglądanie scen, w których silny bohater jest obrażany przez jakieś płotki, bo musi udawać słabego. Ma swój powód, na przykład Gohan w liceum, albo właśnie Sung do tej pory. Po drugie, system przyznawania tej oceny mocno sugeruje, że osoby z rangą S mogą znacząco różnić się od siebie siłą, bo skoro jedynym wymogiem jest nie mieszczenie się w tej skali, no to ktoś może wykroczyć 1 punkt za skalę, a druga osoba 100 punktów za skalę. I oboje mają rangę S, a Sung akurat dość szybko przewyższył wszystkich łowców klasy S. A budowanie jego, w cudzysłowie, fajności przez autora nie kończyło się tylko na oraniu bestii, ale też na pokazywaniu reakcji innych postaci. No bo weźmy na przykład tego dziadka, bodajże on się nazywał Go. Po spotkaniu Sunga, dziadek, który widział w życiu tak wiele, złapał się za serce, zmoczył w majtki, anulował wszystkie spotkania do końca tygodnia, zaprosił kolegę na kolację, dosłownie założył koronkową bieliznę, żebyśmy my jako widzowie po raz kolejny mogli powiedzieć: wow, ale ten Sung jest wyjątkowy. Podobała mi się ta drobna scenka z aukcjami przedmiotów. To było krótkie, powiedziałbym nawet, że takie bardzo poboczne, ale fajnie tłumaczyło to dodatkowy system obecny w tym świecie, czyli sprzedaż przedmiotów plus też sposób na zarobek dla łowców. No i fakt, że Sung jako łowca klasy E spotkałby się ze sceptycyzmem, gdyby wystawił przedmiot klasy A. To też logiczny dodatkowy powód do tego, żeby ponownie zarejestrować swoją rangę, jakby ją zaktualizować. Ale potem znowu śmieszna akcja w stylu dziadka Go śliniącego się do Sunga. Najbardziej popularna łowczyni na świecie wącha Sunga w żonobijce i okazuje się, że on jako jedyna osoba do tej pory nie powoduje u niej odruchów wymiotnych. No kurwa, trzymajcie mnie. Ja wiem, że pewnie będzie chodzić o to, że to nie jest do końca człowiek, więc może wydziela inny odór niż ludzie.
To też by się łączyło z tym, że potrafił mówić po elfiemu i tak dalej, ale to ja już sobie teraz dopowiadam. To nie było powiedziane wprost, być może to jest kwestia anime, a nie manhwy, ale w tamtym momencie odebrałem to jako trochę śmieszne i na siłę budowanie tej fajności głównej postaci. Bo jedną sprawą jest bycie graczem, więc ciągłe wzmacnianie się, jakby bycie poza tym systemem, ponad wszystkimi możliwościami, które mają inni łowcy. Drugą dodatkową sprawą, co za tym idzie, jest zmiana wyglądu, charakteru i z życiowego popychadła stanie się totalnym edgelordem. Ale jak najlepsza laska na świecie wącha twoją przepoconą po 10 godzinach pracy w kamieniołomnie żonobijkę i mówi, że ładnie pachniesz, to ja niezależnie od fabuły stawiam tu kreskę. I potem jeszcze nie może spać w nocy, bo myśli o jego zapachu. Dobrze, że trzymała ręce na kołdrze. Potem akcja w dungeonie, w którym Sung był chłopcem od podawania wody. Akcja z orkami znów śmierdziała brakiem satysfakcjonującego rozwiązania, bo Sung musiał pomóc im incognito, ale pozytywnie zaskoczyłem się, gdy ta w okularach zauważyła jego pomoc. Ze względu na to, że jest magiem, więc widziała jego ukrycie. Jednak postanowiła się nie odzywać, no bo wiedziała, że on ma jakieś motywy. To było całkiem fajne rozwiązanie, dobrze mi się to oglądało, mimo tego, że moc Sunga nadal pozostała tajemnicą, ale wiadomo, jak protagonista jest na pokładzie, to na jednym problemie nie może się skończyć, więc nagle pojawiło się 70 000 orków pod przywództwem Kargula, czy jak mu tam było, i tylko odliczałem sekundy do kolejnego wielkiego odkrycia kart przez Sunga. Wiecie, że my myślimy, że on jest słaby, on tak naprawdę jest silny. Ten schemat był już obecny tyle razy, że ani trochę to nie zaskakiwało. Ale jednak było coś w tym takiego głupio fajnego. Ale i tak człowiek na to czekał. No i wiadomo, co się dalej wydarzy, nie? Chłopak wbija, robi orka bez patrzenia, cień na pół ryja, świecące oczy, no bo czemu nie? Armia cieni wstaje w całości, Sung ma w dupie zużycie many, kiedy można zaflexować przed grupką 7 randomowych łowców klasy B, którzy i tak już chuja widzą, bo wszyscy ze strachu potopili się we własnym kale. Chociaż i tak najgorzej skończył Kargul, ten przywódca orków. Dostał piękne manto, a potem nawet nie mógł odzyskać z powrotem swojego imienia, tylko... No właśnie, ale to kwestia angielskich napisów. I to wszystko na oczach wysoko postawionych agentów, no bo oni tam chwilę później przyszli, i tej czaczy, która wbiła na imprezę z kill-offem i się zastanawiała, czy nasz najwspanialszy protagonista przypadkiem nie pomyślał przez to, że ona jest dziwna? Kobieto, on nawet nie widział, że tam jesteś. Gościa podnieca jedynie widok rosnących statystyk. Był jeszcze jakiś wątek drażniącej gwiazdeczki, ale na szczęście szybko się to skończyło. Dosłownie szybciej się skończyło niż zaczęło. I wróciliśmy do wątków istotnych, czyli do siostry. A nie, przepraszam, ona akurat nic nie wnosi. Do levelowania, i to solo levelowania. Kto by pomyślał, co nie? Każdy widok menu questa, czy jakiegokolwiek menu chłonąłem i delektowałem się nim, bo widać było, że jest już tego coraz mniej, a więcej znęcania się psychicznego nad magicznymi bestiami. Chłopie, to jest tekst Vegety, tylko trochę go zmieniłeś, żeby facetka się nie kapnęła. Tutaj typowa dla anime scena, w której mężczyźni w garniturach siedzą przy stołach w nowoczesnym biurze i patrzą na coś na dużym ekranie. To znaczy, że tutaj się dzieją ważne rzeczy, ale autor nie ma lepszego pomysłu na przekazanie nam tych informacji, więc robi to w taki trochę nudny sposób. Ale najważniejsze jest to, że autor jest fanem Huntera, a konkretnie sagi Mrówek Chimerzych, bo postanowił zrobić coś podobnego, tylko ze znacznie krótszym budowaniem napięcia. Więc wracamy do rzeczy ciekawszych, po które ja jako widz tutaj przyszedłem, czyli Sung napiernicza się z baranem, w sensie to jest jego imię, to nie był baran, czyli ostatnim bossem tego dungeona. Przy okazji kradnie serce metaforycznie, chociaż nie zdziwiłbym się, gdyby zrobił też to fizycznie. Jakiejś demonicy, która będzie myślała o nim przez następne 10 lat, a on nawet nie potrafi poprawnie wypowiedzieć jej imienia. Wszystko oczywiście wygląda bardzo ładnie, ale nie widzę potrzeby, żeby przypominać o tym przy każdej walce, bo całe anime od początku do końca stoi na bardzo wysokim poziomie wizualnym. Japończycy przyjechali... Dobra, kogo to obchodzi. Sungowi skończyła się mana, więc koniec cwaniakowania i wysługiwania się innymi. Dodatkowo stracił ostrze i ma zajęte ręce. Baran chce mu beknąć kiblastem prosto w twarz i nagle... Agnieszka go ratuje. Tak, dałem jej na imię Agnieszka. Piękna historia miłosna, lepsza niż Zmierzch. Chłop dzięki tej mocy miłości do Agnieszki przypomina sobie, że w sumie on jest silny, więc postanawia wygrać. Plus w tle leci triumfalna muzyka, więc no jak tu nie wygrać? To jest zabawne. Ale dobrze się przy tym bawiłem. Mówię, jasno sprecyzowane oczekiwania to jest coś, co pomogło mi bawić się lepiej podczas oglądania Solo Leveling. Potem scena uzdrowienia matki. I to jest jedna z głównych osi fabularnych. O ile w ogóle nie główna z punktu widzenia Sunga, protagonisty. No bo przecież właśnie dlatego on w ogóle jest łowcą. Matka się obudziła i... ja jakby nadal czuję niedosyt. Ta scena była taka sucha.
Nawet się do niej nie przytulił. Pierwsze co się wymienili słowami to, że ło synek, a ile to ja spała? 4 lata. Ło, fajnie synek, dzięki. Coś tam chłop popłakał, ale jak na to, jaki to był olbrzymi moment, albo przynajmniej jaki to powinien być olbrzymi moment, to dla mnie to była scena mniejsza niż jakieś tam oranie trolli w dungeonach. Może to jest kwestia tego, że chłopa już nic nie rusza? Że on już się stał taki nieczuły przez to wszystko? Ale w takim razie to i tak mało pomaga w przeżywaniu tej sceny z perspektywy widza. No bo jeśli postać nie jest się w stanie mocno wzruszyć, to ja tym bardziej. A tutaj nawet się ani trochę nie zbliżyłem do stanu, który jakkolwiek przypominałby wzruszenie. Nie wiem, może to moja wina, bo się nastawiłem głównie na mordobicie. To już ocencie sami. Dajcie znać, jak wy przeżyliście tę scenę. Ostatni główny wątek, który w sumie przewijał się jeszcze w poprzednim sezonie, to rajd na Wyspę Mrówek. I tu akurat mnie ciekawiło, bo do gry wchodziły najsilniejsze postacie. Nie było mowy o jakimś udawaniu nosiciela sprzętu, pracownika kamieniołomu czy coś. Wszyscy szli na 100%. A nawet jeśli Sunga tam nie było na początku, to i tak było mnóstwo okazji do tego, żeby zobaczyć fajną akcję, bo z tymi łowcami klasy S też się lekko zżyłem. Z tym czerwonowłosym, z tą czaczą, z tym Wolverinem. No i do tego doszli jeszcze ci z Japonii, ale ich akurat miałem trochę w nosie. Bardziej ucieszyłem się z Rudej, która wróciła do gry. Nie jako postać pierwszoplanowa, ale fajnie, że ją pokazali, że dalej tam miała w sobie jakąś chęć do pomocy innym, mimo tamtej traumy. Puszczenie żołnierzy w cienie S-łowców, mówię o tych cieniach Sunga, to było cwane. W ogóle nie przewidziałem na początku tego, że Sung użyje ich później na Wyspie Mrówek do teleportacji. Taki to był drobny smaczek, który wypadł mi z głowy i potem udało mu się, jakby serii udało się mnie pozytywnie zaskoczyć, więc to jest plus. Chociaż ciekawe mimo wszystko jest to, że żaden z tych łowców klasy S nie skapnął się, że mają coś w cieniu. Nie wiem, czy to ma sens, co ja teraz mówię, czy to jest jakkolwiek wyczuwalne, no ale nie było na ten temat ani słowa, więc się zastanawiam. Narodziny Króla Mrówek nie wzbudziły we mnie większych emocji, bo po pierwsze czułem, że jakiś główny boss musi się narodzić, a po drugie widziałem w komentarzach teksty, że zobaczysz jego walkę z Królem Mrówek, także wiedziałem, że ktoś taki się pojawi. No ale potem jego wejście w Japończyków, no to już był pokaz siły. Jeszcze nagle urywająca się muzyka. No, byłem pod wrażeniem. Nawet mimo tego, że wiedziałem, że zaraz wleci główny Aura Farmer serii i porobi go siłą Plot Armora. Ale zanim to, kilka innych postaci miało okazję się wykazać. I naprawdę fajnie się to oglądało. Nie sądziłem, że seria, która aż tak mocno stawia na głównego bohatera, praktycznie leci wabank, wszystkie karty stawia na Sunga, będzie w stanie zaangażować mnie walką postaci, jakby nie patrzeć, drugoplanowych. No bo przy Sungu nie ma żadnej innej postaci pierwszoplanowej. No ale potem przyszedł Meruem Max, który, muszę przyznać, że w zdobywaniu punktów w stylu nie odstawiał Sungowi, bo wykazał się większą inteligencją niż inne mrówki, chociaż wyglądał podobnie do reszty, prócz koloru, no bo wiadomo, tamte były czerwone, królowa była biała, no to ten musi być inny, a taki czarny, no to silny, prawda? Tak jak Black Freeza chociażby. Wleciał w czacze jak w masło, reszta stoi jak słupy, taka różnica między łowcami klasy S, no to tego Meruema Maxa musi plasować gdzieś w klasie S++, jak dobrą pralkę. Jak dziabnął tego czerwonowłosego, to myślę sobie, on tak na serio, bo to akurat była jedna z głównych postaci, a Meruem zrobił go jednym machnięciem ręki. Ale wiadomo, to było i tak budowanie fundamentów pod jedno, ostatnie, największe wejście rycerza na białym koniu. No i wiadomo, w ostatnim momencie wychodzą cienie, nie wcześniej, tylko jak już łowcy mają pełne gacie. I też teleportuje się nie ze swojego pokoju, nie z ulicy czy sprzed telewizora, gdzie by śledził całą sytuację, to by było nudne. Chłop się wdrapał na wieżowiec, a operator kamery napiernicza 80 na godzinę wokół niego, żeby wyglądało to fajniej. No i znana nam wszystkim wisienka na torcie. Świecące na niebiesko oczka. Dobra. Punkty stylu są, można lecieć robić robotę. Jak komicznie olbrzymia musiała być różnica mocy między Sungiem a resztą łowców S, skoro mrówka robiła ich solo, a oni nie wiedzieli w ogóle co się dzieje dookoła, a teraz Sung wchodzi i klepie stwora gołymi pięściami. Czy są jacyś fani power scalingu, którzy są w stanie mi powiedzieć, czy to jeszcze się trzyma kupy, a jeśli nie, to kiedy przestało? Nawet moment zwrotu akcji, kiedy Meruem zatruł Sunga, nie miał prawa nikogo przestraszyć, no bo przecież od dawna jest wiadomo, że trucizny na niego nie działają, ale i tak czekał do samego końca, żeby skontrować. Chyba że usuwanie trucizny to był jakiś proces. Ale wiecie, ja się tylko drażnię. Dobrze mi się to oglądało, bo walka to było wizualne ciasteczko. Zwłaszcza takie szczegółowe ujęcie, jak chociażby to zbliżenie na oko. Animacja bardzo pieczołowita, dokładna, dynamiczna. Co tu dużo mówić. Zdziwiło mnie to, że w krytycznym momencie Sung dostał level up jednego ze skilli. Tak jakby
system celowo mu pomagał, no bo skąd to się wzięło? Zwróciliście mi ostatnio uwagę na to w komentarzach, że tam, gdzie zaczyna to przypominać plot armor, to może być kwestia systemu, który chce, żeby Sung się wzmacniał, bo ma w tym swój cel, którego jeszcze nie znamy, albo ja po prostu nie znam, bo jestem tylko po 2 sezonach. Ale potem uciekająca mrówka to już kopanie leżącego i powrót do farmienia aury i udowadniania, że nie widzieliśmy póki co w tym świecie, ani w tym drugim świecie, potwora większego niż sam Sung. Pytanie tylko, kiedy on się nim stał, bo ta transformacja działa się na naszych oczach, chociaż czasem mam wrażenie, że trochę za szybko. W ostatnim odcinku, w końcu, z okazji wbicia 100 poziomu, zobaczyliśmy rozkład punktów umiejętności, co na początku bardzo mnie ucieszyło, bo w końcu zobaczyłem to, co chciałem zobaczyć, ale potem zorientowałem się, że w sumie i tak na tym etapie to już mi nic nie mówi. Ale zawsze coś, nie? Motyw wykorzystania zmarłego healera do uleczenia czaczy był mega fajny, bo trzeźwo pomyślany, ale też drobna scenka z ostatnim spotkaniem 2 przyjaciół i położeniem ręki na ramieniu Sunga to była przyjemnie napisana fabuła. Zastanawiam się tylko, jakim cudem ktokolwiek na świecie ma dać radę Sungowi i jego armii cieni, zwłaszcza jak dołączył do niej ten przepotężny Meruem Max, który dostał na imię Beru. Chyba system musiałby odebrać mu moce nekromanty, bo z tyloma żołnierzami ja na miejscu Sunga leciałbym tylko w maksymalne punkty many i chillował, kiedy cienie robią robotę i za mnie expią. Chociaż pojawił się jakiś silny gość na samym końcu, ale szkoda, że to było w ostatnim odcinku sezonu, chociaż widać, że będzie się działo więcej, chociażby ze względu na wątek tego niebieskiego elfa i tego drugiego i też tego, co ich podglądał. Ja już nie pamiętam, kto kim jest. No ale okej, wszystko się dobrze skończyło, ponosili garniturki, jak to tam w ostatnim odcinku bywa i przyszedł moment na ostatnie zaflexowanie głównego protagonisty, który zużywa manę, podtrzymując wszystkie cienie tylko po to, żeby mogły mu się pokłonić, kiedy nikt nie patrzy i zrobić szpaler, jakby właśnie miał urodziny, albo wygrał jakiś puchar polski czy coś. Chociaż jestem ciekaw, jaki jest jego następny cel, no bo zakończenie jest otwarte, także będę śledził serię dalej. Drugi sezon i myślę, że całą serię mogę ocenić na 7 na 10, to jest dość wysoka ocena jak na anime, które bardzo mało stawia na fabułę, a bardzo mocno na akcję i animację. To jest seria, która ma raczej mało odkrywczą fabułę, wątki są raczej dość płytkie, nie obfitowały w wiele poważnych zwrotów akcji. Tak na dobrą sprawę to nadal największym zwrotem akcji był sam początek serii, kiedy Sung stawał się graczem, ale nie przeszkadzało mi to, żeby dobrze spędzić czas, żeby pooglądać ładne walki, żeby żyć dalej swoim życiem po obejrzeniu odcinka, nie analizując przesadnie tego, co właśnie zobaczyłem. Anime spełnia swoją rolę przyjemnego odmóżdżacza, który ma tylko jedno zadanie i spełnia je dobrze. Także myślę, że mogę ocenić pozytywnie ten tytuł. Dajcie mi znać w komentarzu, co wy sądzicie o Solo Leveling, o tych 25 odcinkach anime, które zobaczyliśmy. Wiem, że mógłbym sobie to wygooglować, ale chcę was trochę zmotywować do napisania komentarza, żebyście dali mi znać, czy będzie zapowiadany 3. sezon, jak to wygląda z manhwą. Oczywiście, jeśli będziecie tacy mili, to bez większych spoilerów, co tam się dzieje dalej w historii. Pewnie będę sobie tę serię śledził, ale cóż... Zostawcie lajka, jeśli wam się podobało. Jeśli lubicie ten format takich krótkich przemyśleń na temat krótkich anime, to możecie zaproponować kolejny krótki tytuł, o którym chcecie, żebym nagrał krótkie przemyślenia. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Dziana. I zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Teraz już prawdopodobnie ogląda mnie jakieś 5% oglądających, w sensie widzów, ale żeby nie było, że nie wspomniałem.